Bogaci właśnie kupują. Nie mówią o tym. Nie wrzucają tego na social media. Nie robią hałasu. Kupują w ciszy. A ty patrzysz na czerwone wykresy i zaczynasz się bać. I właśnie w tym momencie system wygrywa z tobą po raz kolejny. Złoto spada, Bitcoin się waha, a system patrzy, czy znowu się złamiesz. Bo historia wygląda zawsze tak samo. Kiedy ceny rosną, wszyscy chcą kupować. Kiedy ceny spadają, wszyscy uciekają. I właśnie teraz jesteśmy w tym momencie. Momencie, w którym słabi sprzedają, a silni zaczynają budować pozycje. Złoto spada. I to mimo tego, że świat jest niestabilny, inflacja nie zniknęła, system dalej drukuje pieniądze. To powinno rosnąć, a jednak spada. To pierwszy sygnał do tego, że nie rozumiesz jeszcze tej gry. Bo rynek to nie jest logika, to jest przepływ pieniędzy. A pieniądze płyną tam, gdzie system je kieruje. Banki centralne trzymają wysokie stopy. I nagle pojawia się bezpieczna alternatywa. Obligacje, lokaty, gotówka. System mówi: nie kupuj złota, trzymaj nasze pieniądze. I ludzie to robią, bo boją się, bo chcą bezpieczeństwa, bo chcą pewności. Ale właśnie wtedy oddają kontrolę. I to jest dla nich najgorsze. Bitcoin robi coś zupełnie innego. On nie pyta systemu o pozwolenie. On istnieje poza nim. Po to został stworzony. Bitcoin nie jest inwestycją. Bitcoin jest buntem. Buntem przeciwko systemowi. Buntem przeciwko tym, którzy zabierają twoje pieniądze. Ale nawet Bitcoin spada. Dlaczego? Bo rynek to emocje. A emocje to strach, panika, niepewność. I właśnie dlatego większość ludzi przegrywa. Zawsze, gdy widzisz spadki, widzisz test. Test, czy jesteś inwestorem, czy tylko widzem. Każdy chce kupić na dołku, ale kiedy dołek przychodzi, nikt nie ma odwagi. Wszyscy tylko o tym mówią. Dokup na dołku. Ale kto tak naprawdę to robi? Czy wy też tak naprawdę robicie to i dokupujecie na dołkach? Bo wtedy media straszą. Ludzie panikują. Wykresy są czerwone. I właśnie wtedy rodzą się największe pieniądze. Dlatego powstała kryptofamilia. Nie po to, żeby oglądać rynek, ale żeby go zrozumieć. To ludzie, którzy wiedzą, że system działa cyklicznie, że strach jest narzędziem przeciwko nim, że okazje wyglądają jak zagrożenie. I dlatego my mamy dla was coś prostego. Portfel 33. 33% Bitcoina, 33% złota, 33% gotówka. Nie zgadujesz rynku, budujesz przewagę. Dlaczego ten moment jest ważny? Bo złoto spada, Bitcoin się cofa, a rynek oddycha. A rynek oddycha tylko wtedy, kiedy przygotowuje się do ruchu. To nie jest moment all in. To jest moment wchodzę powoli, buduję pozycję, zbieram aktywa. Kupujesz nie dlatego, że jest bezpiecznie. Kupujesz dlatego, że inni się boją.
Większość ludzi nigdy nie zarobi, bo kupują drogo i sprzedają tanio. Jeśli chcesz działać, potrzebujesz narzędzia. Ja używam BinX. Link masz w opisie. To dla Was, to dla kryptofamilii. Tym sposobem się wspieramy. Możesz kupić ETF-y na złoto, możesz kupić bitcoina. Ale pamiętaj, giełda to tylko narzędzie. Odpowiedzialność jest Twoja. System nie chce, żebyś inwestował. Chce, żebyś pracował, wydawał i tracił swoje pieniądze. Bo biedny człowiek to posłuszny człowiek. I właśnie teraz masz test. Strach, chaos, spadki. Co zrobisz? Zrobisz to, co większość? Czy zrobisz to, co robią bogaci? Bitcoin nie znika. Złoto nie znika. System się zmienia. Ale zasady gry nigdy. Złoto spada, Bitcoin się waha, a kryptofamilia buduje w ciszy. Subskrybuj i pamiętaj, portfel 33. Witaj w kryptofamilii.